Jeszcze więcej cieni wypadło, nie! Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Kolejny raz przychodzę do was z challenge'em, który został wybrany spośród waszych komentarzy pod którymś z moich filmów. A więc, jak widzicie po tytule, jest to makijaż pół twarzy matowa, pół twarzy matowej, pół twarzy błyszczącej. Poprzednio robiłam taki challenge z ciepłymi i chłodnymi barwami, a teraz zrobię właśnie mat versus błysk. Jedziemy! Przygotowałam sobie oczywiście wcześniej kosmetyki i starałam się, żeby każda kategoria była albo matowa, albo błyszcząca. Zero pośrednich rzeczy. Zacznę oczywiście od bazy. Na lewą stronę pójdzie baza od Root Cosmetics. Jest to po prostu primer oil, tak jest napisane, w kolorze Rose Gold, czyli jest to olejek, który ma w sobie takie drobinki. W ogóle jest taki mega perłowy. Będzie perfekcyjny na moją rozświetloną stronę twarzy. Wytrę sobie ręką. Mogłam dać go trochę za dużo, ale jeżeli ta strona ma być błyszcząca, to chyba nie ma czegoś takiego jak za dużo. Natomiast pachnie przepięknie lawendą, więc jest to bardzo przyjemny proces. Jeszcze dam trochę na usta. Świeci się. I na stronę matową użyję kultowej bazy Smashbox Photo Finish. Nałożę sobie trochę na palec i na twarz. Pragnę zwrócić uwagę, że nakładam to inną ręką niż nakładam bazę rozświetlającą. I do tego dziwnie mi się nakłada, bo nakładam prawą ręką. Don! Na razie tak prezentuje się jedna strona, a tak druga. Lecimy w takim razie z podkładem. Na stronę błyszczącą wybrałam Estée Lauder Double Wear. To jest Cushion Stick Radiant Makeup. Więc jeżeli w nazwie jest Radiant bądź Luminescent, to znaczy, że jest to rozświetlający produkt. Taka jestem profesjonalna, jeżeli chodzi o make-up. Wezmę sobie trochę tego podkładu i rozetrę ręką najpierw. Boże, już się czuję po prostu, jak ta strona się będzie świeciła. Ja akurat bardzo lubię błysk, ale nie na twarzy, niekoniecznie na twarzy, bo ja jestem osobą, która przez większość mojego życia... Okej, dobra, nie będę robić tego tym, wezmę po prostu Beauty Blender, bo to mogło się źle skończyć. Na tej bluzce to mogło się naprawdę źle skończyć, ale jest w porządku, jest okej, nie wiem jakim cudem. I kontynuując, ja zawsze miałam skórę tłustą albo mieszaną. Teraz mi się unormalizowała, ale jak gdyby nadal taka, wiecie, świetlista skóra kojarzy mi się niedobrze. W sensie z czasami, w których miałam naprawdę duże problemy z cerą i nie za dobrze się czułam we własnej skórze, można tak powiedzieć, więc rozświetlona cera to nie do końca to, co lubię. Przez to, że ten podkład ma takie dosyć małe krycie, to dodam jeszcze troszeczkę kremu BB z filtratem ze ślimaka. Filtrat ze śluzu ślimaka, bo on ma o dziwo większe krycie, ale też jest taki, wiecie, błyszczący. Dodam go troszeczkę. Jest niesamowite, że krem BB ma takie dobre krycie. Pięknie rozświetlona cera. Teraz przechodzę do strony drugiej i tutaj przygotowałam sobie podkład Start, który się nazywa Amazonian Clay 12 Hour. Dokładnie. I on jest takim matowym właśnie podkładem, dosyć mocno kryjącym. I rozprowadzę go drugą stroną gąbeczki. I podkład finito. Następnym krokiem jest oczywiście korektor i na stronę rozświetlającą wzięłam korektor z Clinique. Nazywa się Airbrush Concealer i to jest taki właśnie rozświetlający głównie pod oczy. O Boże, za dużo. No dobra, już po ptakach. Zawsze tak jest tych takich pędzelkowych, że nie widzicie ile się wyciska i potem jest taka nagle masakra, że tak okej, za dużo. A na stronę matową użyję korektora od Fenty Beauty. Fenty Beauty. Pięknie! Czyż nie wyglądam cudownie jak księżniczka Disneya? I teraz rozprowadzę to gąbeczką. Perfekcyjnie. W takim razie nadszedł czas na puder i tutaj może być dla was taka mała zagwozdka, czyli jak zapudrować twarz, żeby jednak nadal była rozświetlona. I wyobraźcie sobie, że w odmętach mojej szafy znalazłam puder, który jest pudrem wykończającym, ale rozświetlającym. I jest to puder z Urban Decay, nazywa się De-Illuminizer Translucent Pressed Beauty Powder. Wygląda on w ten sposób i ma takie i świecące drobinki i jeszcze ma taki trochę perłowy pobłysk, więc będzie idealny na rozświetloną stronę. I nałożę go puszkiem pod oko
Okej, ta strona gotowa. I teraz przechodząc do strony matowej, użyję ryżowego pudru od Moja. Bo jak wiecie, nic bardziej nie matuje niż ryżowy puder. Użyję już innego puszka. No i na tej stronie nastała matowość. Teraz myślę, że w takim razie mogę przejść do bronzera. I tutaj, jeżeli chodzi o rozświetloną stronę, to udało mi się znaleźć od I Love Revolution takie czekoladowe serce, tylko ono jest troszeczkę chyba za jasne, więc na wszelki wypadek wzięłam sobie jeszcze drugi, ale najpierw spróbuję tym. Nie będzie za jasne, zdecydowanie. Zrobię sobie inny pędzelek, żeby trochę to rozetrzeć. I teraz to samo przyciągnę tutaj na żuchwie i pod brodą. Jak zwykle erasing second chin. Second chin. Teraz trochę na nos. Może być trochę za dużo, ale jeszcze zobaczę, jak mi wyjdzie druga strona. Na razie wygląda to dosyć dziwnie, ale jest okej. Podoba mi się efekt. I przejdę do matowego bronzera, którym jest Too Faced i to jest kolor Medium Deep Matte Bronzer. Jak już zauważyliście, mam dziwną metodę nakładania bronzera i różu, ale to właśnie przez to, że tak jak mówiłam, miałam większość życia problemy z cerą i to jest jak gdyby jedyna metoda, która nie narusza tak podkładu, który jest pod spodem, podkładu albo korektora, więc dzięki temu nie będą wam tak wychodzić różne rzeczy spod spodu, które macie przykryte. Teraz żuchwa z tej strony i nos. Zadanie zakończone sukcesem. Bronzer. Teraz róż. Do strony świetlistej wybiorę jeden z moich ulubionych róży, czyli Too Faced i to jest Papa Don't Peach. Wygląda w ten sposób. Jest przepięknym, świetlistym różem i pachnie przecudownie. Done. Teraz na stronę matową użyję różu Tarte i to jest Captivating Amazonian Clay 12-Hour Blush, czyli z tej samej serii z amazońską glinką jak podkład. One w ogóle mają bardzo duże nasycenie koloru, że tylko wystarczy raz dotknąć i naprawdę jest intensywny. Pięknie. Teraz nadejszła pora na brwi, więc zacznę znowu od strony świetlistej i tutaj wybrałam sobie parę produktów, żeby właśnie nadać brwiom takiego świetlistego looku. I mam tu kredkę Brow Gel od Anastazji i taki żel utrwalający, w razie jakby jeszcze było za mało, błyszczący. Wypełnię sobie kształt najpierw kredką. Teraz pokryję to żelem od Anastazji w kolorze taupe. I teraz na koniec użyję przezroczystego żelu. I żeby zrobić matową brew, użyję pudrów od Benefit Foolproof Brow Powder. Brwi zrobione, więc teraz chyba czas przejść do oczu. I muszę przyznać, że tutaj bardzo łatwo było mi wybrać cienie, żeby zrobić matowe oko, ale kiedy chciałam sobie wybrać cienie, żeby zrobić całe oko błyszczące, to było o wiele trudniej. Bo zauważyłam, że te nowe palety mają cienie albo super matowe, albo super błyszczące. Nie ma już za bardzo takich pośrednich, delikatnie satynowo błyszczących, więc musiałam zasięgnąć do moich starszych palet i wyobraźcie sobie, że odgrzebałam nawet starą paletę Naked 2. W ogóle ona jest tak zniszczona i tak jak gdyby stara już, natomiast ona jako jedna z niewielu miała właśnie takie pośrednie, delikatnie błyszczące cienie, których mogłabym użyć na przykład w załamaniu powieki, więc to było wyzwanie. I właśnie też przez to, że to było wyzwanie, to przygotowałam sobie jeszcze 3 inne palety, żeby po prostu powybierać konkretne cienie z każdej palety, więc do dzieła. Najpierw zacznę od jasnego rozświetlenia i wezmę odcień Booty Call z palety Naked 2. O Boże, jeszcze więcej cieni wypadło, nie! O Boże, teraz który jest który? Do widzenia. Nie tęsknijcie za mną. Albo nie, tęsknijcie. Bardzo możliwe, że teraz ułożyłam te cienie w złej kolejności, ale trudno, będę nazywać je inaczej pewnie. Więc tak, pierwsza rzecz, rozświetlenie. Nałożę sobie ten cień chyba jako taką bazę po całości. Potem jeszcze pewnie dodam więcej błysku, ale na razie, żeby mieć taką podstawę. Teraz jako drugi cień wezmę odcień Soul z palety Norwina. To jest taki ciekawy cień, bo on niby jest matowy, ale jednak ma w sobie takie błyszczące drobinki i jest taki trochę jakby... Trudno mi go określić, ale na pewno nie jest
totalnym matem, więc jest taki bardzo, bardzo ciekawy. Dla niektórych jest to minus, dla niektórych jest to plus. Dla mnie absolutnie nie przeszkadza. Bardzo lubię ten cień. Pięknie. Teraz przeniosę się do matowego oka i tutaj posłużę się paletą Tarte Pro. Cienie są przepiękne, więc po prostu nie mogłam się oprzeć, żeby jej nie użyć. I tutaj w ogóle prawie wszystkie cienie są matowe, oprócz tych okrągłych po prawej, więc do wyboru, do koloru. Nałożę odcień Classic pod brew. I teraz wezmę odcień Profesh. I nałożę go w załamaniu. Niestety te oka kolorystycznie będą się od siebie różniły, chociaż postaram się je zrobić w miarę podobne, ale na przykład w matowych cieniach nie mam takiego pięknego odcienia. Boże, zobaczcie jaki ten kolor jest piękny. I tak łatwo się blenduje. Wow! W ogóle pierwszy raz maluję się tą paletą akurat i jestem w ciężkim szoku. Wezmę znowu odcień Soul i przeciągnę go jeszcze na dolnej powiece. I to samo zrobię z tym cieniem Profesh. Teraz wrócę znowu do błyszczącego oka i wezmę odcień Shade z palety Backtalk od Urban Decay. I nałożę go sobie tutaj. Trochę ocieplę ten niebieski cień. Gdzie niebieski? Indigo! I przerzucę się na paletę Bright Violet i użyję tego fioletowego ciemnego cienia. Nałożę go tak w zewnętrznym kąciku najbardziej. Teraz wezmę odcień Mood. Jest taki piękny żurawinowy kolor. Teraz kolor Drama. Przyciemnię zewnętrzny kącik. I teraz na błyszczące oko wezmę jeden z moich ulubionych cieni, czyli Wild Child. Przepiękny. Dodam jeszcze trochę Rose Gold z tyłu. I teraz cień Dreamer w wewnętrznym kąciku. I dodam go jeszcze trochę pod łuk brwiowy, żeby się mocniej świeciło. A co? Jest to oko jest po prostu tak błyszczące, nie ma w nim dosłownie nic matowego. Okej, to teraz matowe oko z powrotem. I wydaje mi się, że pomieszam ze sobą odcień Mood z Whimsy? Nie mam pojęcia jak to przeczytać. Nieważne, ale te dwa odcienie właśnie ze sobą pomieszam. I mam nadzieję, że wyjdzie z tego jakiś akcent kolorystyczny. No cóż, chyba to jest za ciemne. Dodam jeszcze trochę odcienia Chic. Lepiej. Teraz biorę cień Vintage, to jest taki prawie biały i przeciągnę go trochę pod łuk brwiowy i w wewnętrznym kąciku. No cóż, te oczy wyglądają prawie w ogóle niepodobnie, natomiast starałam się jak mogłam. Przynajmniej są w podobnej tonacji kolorystycznej, no. Teraz czas na eyeliner i tutaj was zaskoczę, bo mamy dwa różne eyelinery z dwoma różnymi wykończeniami. A jakże? Eyeliner, który ma błyszczące wykończenie, to jest L'Oréal Paris Super Liner. Wygląda w ten sposób. On właśnie jest taki mega czarny i jakby trochę winylowy w wykończeniu, można powiedzieć. Ładny. Niesamowite, że nawet eyeliner może być błyszczący. A na matową stronę wezmę z Benefitu Roller Liner. No, załóżmy, że są w miarę równe. Muszę przyznać, że teraz widzę mega dużą różnicę między tą matową stroną, wszystko jest w totalnym macie, a między tą totalnie błyszczącą stroną. I teraz został jeszcze rozświetlacz, pomadki i rzęsy. I tutaj jak szukałam rzęs, to nie widziałam żadnej różnicy. W moich rzęsach nie ma błyszczących albo matowych odmian, więc stwierdziłam, że po prostu zrobię to samo na obu oczach. Więc szybko sobie przykleję takie rzęsy od NYX-a i zaraz do was wracam na resztę. I teraz myślę, że przejdę do rozświetlacza na stronę błyszczącą. Super proste. Rozświetlacz od Anastazji w kolorze So Hollywood. Nałożę go pędzelkiem od Fenty. Jakby jeszcze tego błysku mało było, to proszę bardzo. Więcej. Jeszcze trochę na nos. I łuku widna.
No przepięknie, nie pamiętam kiedy ostatnio tak bardzo się świeciłam. I teraz na stronę matową to jest trochę bardziej tricky, ale pomyślałam, że użyję palety do konturowania Anastazji i spróbuję po prostu użyć najjaśniejszego tego matowego odcienia i mam nadzieję, że to się uda. Zobaczmy, czy będzie widoczny. Okej, akurat ten kolor nie, ale szukam dalej. Jestem pewna, że to zadziała. A co by było, jakbym użyła po prostu białego cienia z palety Riviera i tak wiecie, zafejkowała. O nie. Dobra, to się uda, na pewno się uda. Muszę zmoczyć pędzelek, zrobię to na mokro. Nie ma, że się nie da, musi się dać. O! Patrzcie, co tu się dzieje. Matowe rozświetlenie. Trochę na nos. Oko widzenia. Upsi, trochę za dużo. Boże, nie myślałam, że tego może być za dużo. Ratunek. Czy może dam go trochę pod łuk brwiowy i we wewnętrznym kąciku. Nice, muszę wam powiedzieć, że jestem bardzo dumna z mojego matowego rozświetlenia. Spójrzcie. Podkreślone, podkreślone. I w końcu przechodzę do ust. Na stronę błyszczącą użyję błyszczyka od Smashbox, który się nazywa Gloss Angeles w kolorze Sorbet Watch. Ma taki przepiękny różowy kolor. Okej, gotowe. I druga strona. Na drugą stronę wybrałam od Tarte Lip Paint w kolorze Delish. I teraz ostatnim krokiem jest utrwalacz. Oczywiście mam zarówno utrwalacz nabłyszczający, jak i matujący, więc jedziemy. Wezmę sobie chusteczkę, żeby przesłonić połowę twarzy i najpierw użyję sprayu rozświetlającego i to jest Dewy Set od Anastazji. Więc uwaga. Pięknie. I teraz na matową stronę użyję od Urban Decay The Slick, czyli ich jakby wersję taką jeszcze bardziej matującą. Teraz prawą ręką to ja... ciekawe jak to będzie wyglądać. No dobra, spróbuję. Pół trafiłam, pół nie trafiłam. Ale teraz mogę już dumnie powiedzieć, że ten challenge jest zakończony i możecie dokładnie ocenić, jak wygląda każda strona. Pomogę wam i zasłonię paletką, żebyście mogli zobaczyć stronę błyszczącą. Jak pamiętacie, tutaj nie było ani jednego matowego kosmetyku. Strona błyszcząca prezentuje się w ten sposób. I teraz czas na stronę matową. W ten sposób. I jestem bardzo dumna z mojego matowego rozświetlacza. To muszę przyznać, że to jest takie wow. Nie spodziewałabym się. Więc teraz czekam na wasze komentarze, która z tych stron podoba się wam bardziej, czy błyszcząca, czy matowa. No i oczywiście czekam na wasze propozycje w komentarzach, jeżeli macie jeszcze jakieś fajne challenge na myśli. My oczywiście widzimy się w następny piątek na tym kanale, a w następną środę na kanale Vlog. Dzięki! A jeżeli jeszcze chcecie zostać na YouTubie i oglądać go dalej, to koniecznie kliknijcie w film po lewej albo po prawej, a jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujecie, co jest karygodne, to koniecznie nadróbcie klikając tutaj na górze przycisk subskrybuj. Dziękuję.